Hej, hej, witaj serdecznie na moim kanale Polka w Ameryce. Właśnie wychodzę z okolic Wall Street i będę szła na spacer wzdłuż East River, czyli tutaj naszej rzeki przy Manhattanie. Także na pewno będą ładne widoczki. I w dzisiejszym odcinku chciałabym Wam poopowiadać o mojej pierwszej pracy, jaką dostałam na amerykańskim planie filmowym, a było to w Rzymie w roku 2012 na planie filmowym Woody Allena filmu To Rome with Love. Także zapraszam Was serdecznie na tą historię mojego pierwszej styczności tak naprawdę z amerykańskimi planami filmowymi. Zapraszam. Statystka w Ameryce. Przechodzę właśnie koło grupki dzieciaków. Słuchajcie, moja pierwsza przygoda z planami filmowymi właśnie miała miejsce w Rzymie. Wcześniej próbowałam też pracować w Polsce, pracowałam głównie jako modelka w Europie w ogóle i rzadko kiedy było tak, że faktycznie zdarzały mi się jakieś reklamy czy jakieś teledyski. Czasem kilka teledysków w Polsce zrobiłam, na przykład jak znacie Sydneya Polaka, Otwieram wino ze swoją dziewczyną, to teraz jak wiecie jak wyglądam, to zobaczycie mnie tam. Albo Morwa dla słuchaczy, był też kiedyś taka też piosenka hip-hopowa, też tam mnie przyuważycie. Akurat tutaj w tle jest Brooklyn, ja jestem tutaj po stronie Manhattanu i będę sobie szła tutaj na spacer i opowiadała Wam o tym moim doświadczeniu z Woody Allenem. A w ogóle teraz idę, leci tam helikopter, pewnie słychać, ale nie widać. Idę teraz odebrać moich klientów z helipadu, bo jestem też przewodnikiem po Nowym Jorku i już któryś kolejny klient, którego odbieram po prostu z helikoptera nad Manhattanem i strasznie mi się wydaje to fajne, więc kiedyś też chcę to zrobić. Na pewno przed przeprowadzką, przed wyprowadzką z Nowego Jorku na pewno taki helikopter trzeba zaliczyć. Tutaj też są remonty, bo nam remontują całe miasto, ale mam nadzieję, że mi widać, słychać i że będzie Wam się podobał ten spacer wzdłuż rzeki. Więc ja zanim przeprowadziłam się tutaj, to mieszkałam w Rzymie 2 lata. I mieszkając w Rzymie, byłam w agencji modelingowej, jako że pracowałam jako modelka praktycznie od 16 roku życia. I wyjechałam po prostu, wyjeżdżając do Rzymu, wyjechałam za facetem, żeby było zabawne. Do Nowego Jorku też wyjechałam de facto za facetem. Ja chyba po prostu latam za miłością tam, gdzie mnie ciągnie. Teraz Wam pokażę te helikoptery, bo właśnie jakieś teraz startują. Tam idę odbierać klientów teraz właśnie. Pełno helikopterów. A tutaj w tle most brukliński. Mieszkając tam między 2010 a 2012 zapisałam się też do agencji modelek i trochę faktycznie też popracowałam we Włoszech jako modelka, przy okazji mieszkając tam. Moja agencja modelingowa dała mi znać w to był chyba 2011. Dali mi znać, że Woody Allen właśnie potrzebuje takich dziewczyn modelek, żeby wystąpiły w jego filmie i szukają właśnie osób takich medialnych, w sensie osób, które się nie boją kamery, osób, które coś już mają na swoim koncie, jeśli chodzi o pracę na planach. No i jako, że ja miałam już pracowałam na kilku reklamach w Polsce, jak miałam 19 lat, to w ogóle kupiłam sobie swój pierwszy samochód za pieniądze, które zarobiłam z reklamy telewizyjnej, bo byłam w Polsce w reklamie telewizyjnej ubrań House'a. Grałam zresztą zakonnicę, co jest strasznie zabawne, będąc praktycznie większość życia ateistką, grać zakonnicę. To sprawiło, że jakby miałam już te jakieś doświadczenia, którymi mogłam się pochwalić, więc faktycznie udało mi się zdobyć tą pracę. Przysiądę, słuchajcie, tutaj na chwilę z widokiem. Wiecie co, jest jednak za głośno. Wiem, że fajny widok, ale jednak nagram się trochę później, bo przy tych helikopterach jest po prostu za głośno i za dużo też tutaj ludzi chodzi. Zaraz wrócę do tego tematu. Dla Ciebie to jest za 20 sekund, a dla mnie za kilka godzin po turystach. Słuchajcie, zrobię Wam kompletnego mindfucka. Mianowicie,
Jest następny dzień, dla Was minęły 3 sekundy, dla mnie minęło 24 godziny. Jestem w tym momencie już nie na Manhattanie, ale na Brooklynie i idę właśnie do ogrodów botanicznych tutaj na Brooklynie i do parku Prospect Park. I w ogóle minęły 24 godziny, jest 10 stopni mniej, także ja jestem już w kurtce, w czapce, a wczoraj normalnie delikatnie w bluzie. Dobra, wracając do tematu Woody Allena, bo dlatego kliknęliście w ten odcinek. Mieszkałam w tym Rzymie, miałam agencję tą modelingową i szukali właśnie modelek wśród nas do roli modelki. Szukali modelek, które już miały jakiekolwiek doświadczenia właśnie z pracą na jakichś planach zdjęciowych, filmowych, właściwie filmowych planach. No i jako, że kilka tam jakieś reklamy zrobiłam, jakieś teledyski w Polsce właśnie, to miałam dobre doświadczenie jak na po prostu modelkę. Nie każda modelka wie, jak pracować z kamerą. Agencja mnie wysłała. Dowiedziałam się, że Woody Allen to było w ogóle to była moja pierwsza styczność z amerykańskim planem filmowym. I to było wszystko takie overwhelming, takie to po prostu było, że aż za dużo. Czekajcie, bo mi do mnie koleżanka właśnie pisze. Okazało się, że gram modelkę na wybiegu. Mam mnóstwo zdjęć z tego dnia, prawda? To był dla mnie wyjątkowy dzień, bo po raz pierwszy mogłam zasmakować w ogóle, co to znaczy praca na planie filmowym. Po raz pierwszy zobaczyłam, że reżyser ma swojego na przykład asystenta. Czekajcie, coś tu się nie... O, jest, dobra. Po raz pierwszy dowiedziałam się na przykład, co to jest AD, czyli Assistant of Director. Oni tak naprawdę, nawet nie wiedziałam, że to nie jest tak, że Woody Allen... Myślałam, że to będzie tak, że Woody Allen nam będzie mówić, co robimy w scenie. A moja scena jest prosta. Moja scena jest tylko taka, że jako modelka w bieliźnie chodzę na wybiegu. Jeszcze były ze mną 3 inne dziewczyny. Jak widzieliście film To Rome with Love, to wiecie, że tam nagle się okazuje, że Roberto Benigni robi się sławny, ze zwykłego szarego człowieka nagle jest sławny, wszyscy się nim interesują i właśnie zaczyna się spotykać z modelkami. No i tylko miałam taką scenę przejścia w bieliźnie praktycznie po wybiegu. Widać mnie, to było tak naprawdę statystowanie. Teraz wiem, że to był kontrakt modelingowy, które są dość wyższe niż za nawet statystowanie. Ja pamiętam, że za ten jeden dzień pracy, gdzie to było, no żeby nie skłamać, 2 godziny przygotowań, a same kręcenie sceny 10 minut, może 15, także to był bardzo krótki dzień. Reżyserował nas tak naprawdę ten asystent dyrektora, czyli AD. Pamiętam, że nagle wchodzi Woody Allen do pomieszczenia i taka cisza się zrobiła, bo to wszyscy są ludzie z Włoch, tak? Czyli głównie to byli Włosi, ci statyści, którzy tam siedzieli, a ja szłam po wybiegu, a tam było też pełno ludzi wokół statystów, którzy siedzieli i udawali, że patrzą na ten pokaz mody, gdzie właśnie Roberto Benigni poznaje swoją przyszłą dziewczynę modelkę. Wyobraźcie sobie, że właśnie wchodzi do tego pomieszczenia, totalnie wszyscy zamilkli, takie starstruck totalne we Włoszech, bo Woody Allen do nas przyjechał. No i była tam, przeszliśmy się potem wybiegu, nagrali to super ekstra, szybko skończyliśmy. No ale powiem Wam szczerze, że tam do Rzymu przyjechała jego żona z dzieciakami. A jego żona, nie wiem czy znacie historię, ale jak nie znacie, to wygooglujcie sobie żona Woody'ego Allena. Ale wątpię, żeby były jeszcze osoby na tym świecie, co takiej po prostu kontrowersji nie znały. To tak jakby nie wiedzieć o tym, że Will Smith spoliczkował Chrisa Rocka, prawda? Na tej zasadzie. Wtedy mi zapłacili za te właśnie 2 godziny tak naprawdę na planie, przymiarki. Pamiętam, że to było 600 €. A w tamtych czasach, wiecie, 2011 to był, więc 600 € w tamtych czasach to wcale nie były złe pieniądze. No a przy okazji miałam tą możliwość, że właśnie podeszłam, po tym jak zaczęliśmy to kręcić, jak już to nakręciliśmy, to podeszłam do Woody'ego Allena i powiedziałam, że jakby bardzo się cieszę, że tutaj jestem, że mogłam Pana poznać, że mogłam pracować z Panem. A on na to mówi, nie no co ty, to ja wam dziękuję dziewczyny, byłyście świetne. Spytałam się, czy mogę zrobić sobie z nim zdjęcie, on mówi, że pewnie, a zresztą zobaczcie, co tu się dzieje, to ciekawsze może. Ależ ja uwielbiam jedzenie uliczne. Chciałam Wam tylko pokazać właśnie ten zakątek, bo muzyka się rzucała, aż Pan sobie siedzi fajnie. Wszyscy w ogóle tak się siadają sobie na odrobinie trawki. No i w każdym razie porobiłam sobie z tym Woodym Allenem zdjęcia.
Pogadaliśmy, porobiłam zdjęcia w ogóle z jego córkami i żoną. To było po prostu tak dziwne, żeby je poznać, naprawdę. I właśnie ona wysłała wszystkie swoje córki do nas na scenę tam w Rzymie, żeby się z nami ustawiły do zdjęcia. Nie wiem, czy to zdjęcie mam, chyba nie mam tego zdjęcia tam z wszystkimi. Wrzucam tutaj podczas tego odcinka wszystkie zdjęcia, jakie mam. Najgorsze chyba jest to, że wszystkie są w bieliźnie, bo byłam tak ubrana. Także to chyba jest najgorsze z tej mojej przygody z Woody Allenem. Najważniejsze to dwie rzeczy. Po pierwsze, że zaczęłam właśnie w kinie amerykańskim, że miałam pierwszą styczność i powiem Wam, że bardzo mi się to podobało. Ustawiali światła, mówili akcja, to, że mogłam porozmawiać z reżyserem, to, że na przykład nawet ten sam fakt, że tak fajnie płacili. No, na tamty czas naprawdę 600 euro było spoko. To jest dla mnie właśnie fajne, że to była taka moja pierwsza styczność i to od razu z grubej rury na Woody Allena trafiłam. Ale to był kontrakt, słuchajcie, modelingowy, bo do agencji modelek się Woody Allen zgłosił, żeby wynająć te modelki na wybiegu. Pierwszy kontrakt aktorski, jaki miałam, to tutaj w Nowym Jorku, statystowanie, ale wciąż jest tak, że pierwsze pieniądze z zrobienia filmów amerykańskich jako aktor, a nie modelka, było tutaj i to było u Martina Scorsese na takim serialu, co kręcił Vinyl się nazywał, chyba na HBO albo na Netflixie, na HBO chyba był. Podsumowując też jeszcze właśnie najgorszym aspektem tej mojej przygody jest to, że byłam cały czas w bieliźnie. Że wszystkie moje zdjęcia już zawsze będą z Woody Allenem w cholernej bieliźnie. Nie mam z tym problemu, bo tam wiadomo, młodsza byłam, super modelingowe ciałko, więc spoko. Nie ze względu na to, jak wyglądam, się martwię, tylko po prostu ze względu na to, że jestem w bieliźnie i stoję z Woody Allenem. No, nie mam ładnego zdjęcia z Woody Allenem. Później zaczęli jakieś artykuły w ogóle o mnie w Polsce pisać, że w ogóle Polka na planie Woody Allena. Gdzieś tam jakieś początki jeszcze były tych social mediów, ktoś zrobił jakąś stronkę o mnie na grono.net czy coś takiego. Jakieś takie miałam jakby, to rozpoczęło całą tą machinę. Ja już tutaj będę wchodzić do ogrodów botanicznych tutaj na Brooklynie i będę się spotykać z Anią. Koleś idzie i strasznie przeklina, to ja się zamknę. Dobra, koleś miał słuchawkę w uchu i gadał z kimś przez telefon i mówi fucking bitch, fucking coś tam, nie? No, zdarza się. Dużo frustracji jest generalnie w ludziach w ostatnim czasie, co zresztą chociażby widać po pandemii, czy tam nawet moich komentarzach tutaj na kanale. Jak staram się nawet ładne odcinki fajne robić, to też dostaję negatywne komentarze. Chyba muszę oddzielny odcinek w ogóle zrobić tylko na temat komentarzy, jakie dostaję, bo ja nawet nie zdawałam sobie sprawy, że tacy ludzie są w sieci. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Chaotycznego, ale opowiedziałam, co chciałam opowiedzieć. Opowiedziałam o Woody Allenie i o tym, jak go poznałam i jak zapoczątkował ten mój bakcyl został połknięty, jeśli chodzi o pracę na planach filmowych. No, także dziękuję Wam serdecznie za spędzenie czasu ze statystką w Ameryce i widzimy się w kolejnym odcinku w przyszłym tygodniu. Na razie, hej! Piękne stroje mają dziewczyny tutaj. Ile tu się dzieje, jakie zapachy w ogóle. To jedzonko. Cała ulica pełna ludzi, którzy przyszli świętować z okazji niepodległości Panamy. Fajnie jest, ten Nowy Jork jest fajny, że spotyka się rzeczy dziwne, wyjątkowe, niecodzienne, z różnych krajów świata. To jest wszystko potrawy panamskie, gdzie na co dzień spróbowalibyście potrawy panamskie, jak nie w Panamie, w Nowym Jorku. Tutaj pani ma piękną sukienkę, ślicznie.
muzyka, zabawa. Znowu jedzeniem pachnie pięknie. Patrzcie tutaj na to jedzonko. Imprezka pełną parą.